Alex, mężczyzna w wieku 35 lat, mieszkał w ruchliwym mieście, otoczony ciągłym hałasem samochodów i światłami, które nigdy nie gasły. Był odnoszącym sukcesy dyrektorem marketingu, znanym ze swojego oddania pracy i empatycznej natury. Jednak jego życie osobiste się rozpadało. Po 7-letnim związku, Alex został porzucony przez swoją narzeczoną, Clarę. Rozstanie zostawiło go zrozpaczonego i kwestionującego cel swojego życia. Claire zawsze była ambitna i miała wielkie marzenia, które Alex wspierał z całego serca. Jednak ciągłe podróże służbowe i nieustanne dążenie do sukcesu oddaliły ich od siebie. Decyzja Clary o zakończeniu związku zostawiła Alexa zagubionego i samotnego, żyjącego w mieszkaniu, które wydawało się zbyt duże i puste bez niej. Tego wieczoru Alex chodził bez celu po ulicach miasta. Światła witryn migały, odbijając blask w jego zmęczonych oczach. Wszedł do całodobowej kawiarni, szukając chwili spokoju i filiżanki gorącej kawy, aby uspokoić swoje wzburzone myśli. Siedząc przy stoliku z tyłu, obserwował przechodzących ludzi, każdy z własną historią, własnymi problemami. Gdy patrzył przez okno, Alex dostrzegł młodą matkę, Sofię, i jej małego syna, Lucasa, siedzących na chodniku. Chłodny nocny wiatr sprawiał, że oboje się kulili, a Alex poczuł ukłucie empatii. Sofia wyglądała na wyczerpaną, ale jej oczy błyszczały determinacją, gdy starała się pocieszyć cicho płaczącego Lucasa. Coś poruszyło się w Alexii. Wstał, zapłacił za kawę i wyszedł z kawiarni, idąc w kierunku matki i dziecka. Zbliżając się powoli, uśmiechnął się serdecznie. Cześć, mam na imię Alex, powiedział łagodnie. Czy mogę jakoś wam pomóc? Sofia spojrzała na niego z nieufnością, ale życzliwość w jego oczach sprawiła, że trochę się rozluźniła. Jestem Sofia, a to jest Lucas, odpowiedziała. Głos drżał z zimna i zmęczenia. Szukamy tylko bezpiecznego miejsca na noc. Alex poczuł ścisk w sercu. Wiedział, jak to jest czuć się zagubionym i bez nadziei. Proszę, przyjmijcie moją pomoc, powiedział, wyciągając rękę. Mam niedaleko mieszkanie. Możecie spędzić tam noc. Nie jest to wiele, ale jest ciepło i bezpiecznie. Wahając się, Sofia spojrzała na Lucasa, a potem na Alexa. Nie miała wielu opcji, a szczerość w oczach Alexa sprawiła, że uwierzyła, że naprawdę chce pomóc. Dobrze, mruknęła. Dziękuję. Gdy szli razem do mieszkania Alexa, poczuł, że w jego wnętrzu na nowo budzi się dziwne poczucie celu. Może pomoc Sofii i Lucasowi mogłaby nadać sens jego własnemu życiu, które wydawało się takie puste od czasu odejścia Clary. Nie wiedział jeszcze, że to przypadkowe spotkanie zmieni jego życie w sposób, którego nigdy by nie przewidział. Tamtej mroźnej zimowej nocy Alex chodził bez celu po oświetlonych ulicach miasta. Światła latarni odbijały się w kałużach utworzonych przez niedawny deszcz, tworząc melancholijną scenerię, która idealnie pasowała do nastroju Alexa. Lodowaty wiatr smagał jego twarz, ale on się tym nie przejmował. Chodzenie było jego sposobem na przetworzenie bólu i samotności, które czuł od czasu rozstania z Clarą. Podczas spaceru przechodził przez plac, gdzie zauważył coś, co na chwilę zatrzymało jego serce. Na ławce siedziała młoda matka, skulona, aby ochronić się przed zimnem, trzymając w ramionach małego chłopca. Alex zatrzymał się i przez chwilę ich obserwował. Kobieta, wyraźnie wyczerpana i zmartwiona, starała się ze wszystkich sił uspokoić dziecko, które cicho płakało. Zimny wiatr sprawiał, że oboje jeszcze bardziej się kurczyli,
a Alex zauważył, że są słabo ubrani. Poruszony głęboką empatią, Alex zbliżył się powoli, starając się nie przestraszyć kobiety. Cześć, powiedział łagodnie, jego głos przepełniony troską. Mam na imię Alex. Czy wszystko w porządku? Młoda matka podniosła głowę, jej oczy pełne nieufności i zmęczenia. Jestem Sofia, odpowiedziała, przytulając syna jeszcze mocniej. To jest Lukas. Próbujemy tylko przetrwać tę noc. Alex poczuł ścisk w piersi. Widział desperację w oczach Sofii i kruchość małego Lukasa, który patrzył na niego z ciekawością i strachem. Macie gdzieś się zatrzymać? Zapytał, już znając odpowiedź po wyrazie twarzy Sofii. Nie, przyznała z ciężkim westchnieniem. Straciliśmy tymczasowe schronienie i od kilku dni jesteśmy na ulicy. Alex wiedział, że musi coś zrobić. Nie mógł po prostu iść dalej i zostawić ich w takiej sytuacji. Mieszkam niedaleko, powiedział, wskazując w kierunku swojego mieszkania. Mam wygodną kanapę i ciepłe koce. Proszę, przyjdźcie i spędźcie tam noc. Jest bezpiecznie i możecie odpocząć. Sofia zawahała się. Spojrzała na Lukasa, który już prawie zasnął w jej ramionach, a potem na Alexa. Szczerość w jego oczach przekonała ją, że naprawdę chce pomóc. Dobrze, zgodziła się, jej głos niemal szeptem. Dziękuję. Gdy szli razem w kierunku mieszkania Alexa, poczuł niespodziewane połączenie z Sofią i Lukasem. Każdy krok, który robili, wydawał się łagodzić trochę ból, który nosił w piersi. Wiedział, że pomoc tej małej rodzinie nie rozwiąże wszystkich jego problemów, ale w tym momencie dawała mu cel, coś, na czym mógł się skupić poza własnym bólem. Kiedy dotarli do mieszkania, Alex otworzył drzwi i zaprosił ich do środka. Sofia rozejrzała się, wyraźnie z ulgą, że są w ciepłym i bezpiecznym miejscu. Alex wyciągnął z szafy koce i podał jej, co przyjęła z nieśmiałym uśmiechem. Dziękuję, Alex, powiedziała, układając Lukasa na kanapie i starannie go przykrywając. Nie ma za co dziękować, odpowiedział, czując wdzięczność za możliwość pomocy. Patrząc na Sofię i Lukasa, zasypiających na kanapie, Alex poczuł, że może to niespodziewane spotkanie będzie początkiem czegoś nowego i znaczącego w jego życiu. Gdy Alex obserwował Sofię i Lukasa próbujących się ogrzać tamtej mroźnej nocy, poczuł pilną potrzebę zrobienia czegoś więcej niż tylko przejścia obok nich. Wiedział, że nie może rozwiązać wszystkich ich problemów, ale mógł zapewnić im nocny odpoczynek i bezpieczeństwo. To poczucie odpowiedzialności zaczęło go ogarniać. Proszę, przyjmijcie moją ofertę, powiedział Alex, starając się brzmieć jak najbardziej przyjaźnie. Moje mieszkanie jest małe, ale ciepłe i bezpieczne. Możecie spędzić tam noc, a jutro pomyślimy, co dalej. Sofia zawahała się, jej oczy badały Alexa w poszukiwaniu jakiegokolwiek znaku niebezpieczeństwa lub złych intencji. Po kilku sekundach, które wydawały się wiecznością, postanowiła mu zaufać. Może to była desperacka potrzeba schronienia dla Lukasa, a może szczerość, którą widziała w oczach Alexa. Dobrze, odpowiedziała w końcu, jej głos pełen zmęczenia i wdzięczności. Dziękuję. Gdy szli razem oświetlonymi ulicami w kierunku mieszkania Alexa, starał się prowadzić lekką rozmowę, aby rozładować napięcie. Więc, jak długo jesteście bez miejsca do zamieszkania? Zapytał Alex, starając się nie brzmieć natrętnie. Od kilku dni, odpowiedziała Sofia, patrząc na Lukasa, który prawie zasnął w jej ramionach.
Straciliśmy nasze tymczasowe schronienie i od tego czasu staramy się znaleźć bezpieczne miejsce. Alex skinął głową, czując, jak w gardle formuje się gule. Nie mógł sobie wyobrazić, jak trudne to musi być dla Sophie, szczególnie z małym dzieckiem. Bardzo mi przykro z tego powodu, powiedział szczerze. Ale teraz macie miejsce, gdzie możecie odpocząć. Kiedy dotarli do budynku Alexa, otworzył drzwi i zaprowadził ich do swojego mieszkania. Miejsce było skromne, ale przytulne. Prosta dekoracja i ciepłe kolory tworzyły domową atmosferę, coś, czego Sofia i Lukas nie czuli od dłuższego czasu. Czujcie się jak u siebie, powiedział Alex, wyciągając z szafy koce i podając je Sofii. Dziękuję, odpowiedziała Sofia, układając Lukasa na kanapie i ostrożnie go przykrywając. Chłopiec, wyczerpany, zasnął prawie natychmiast, co wywołało uśmiech ulgi na twarzy Sofii. Pewnie jesteś głodna, powiedział Alex, idąc do kuchni. Przygotuję coś do jedzenia. Gdy przygotowywał kanapki i podgrzewał zupę, Sofia obserwowała mieszkanie, zauważając drobne szczegóły, które zdradzały osobowość Alexa. Rodzinne zdjęcia, kilka książek ułożonych na stole i wygodny fotel obok półki pełnej płyt DVD. To był dom, coś, o czym marzyła dla siebie i Lukasa. Alex wrócił z tacą jedzenia i postawił ją na stoliku. Proszę, mam nadzieję, że smakuje, powiedział z uśmiechem. Dziękuję, Alex, odpowiedziała Sofia, jedząc z wdzięcznością. Naprawdę nie musiałeś tego robić, ale jestem ci bardzo wdzięczna. Nie ma za co dziękować, powiedział Alex, siadając na pobliskim krześle. Cieszę się, że mogę pomóc. A kto wie, może to będzie początek czegoś dobrego dla nas wszystkich. Gdy noc postępowała, Sofia i Alex rozmawiali jeszcze trochę. Opowiedziała mu trochę o swoim życiu, zanim straciła dom, a Alex podzielił się swoją historią o niedawnym rozstaniu. Ból i trudności, które oboje przeżywali, stworzyły niespodziewaną więź między nimi. I tak, tamtej zimowej nocy, trójka nieznajomych znalazła odrobinę komfortu i nadziei razem. Pierwsza noc Sofii i Lukasa w domu Alexa była naznaczona mieszanką emocji. Po prostym, ale pokrzepiającym obiedzie, Sofia przygotowała Lukasa do snu. Alex, siedzący na fotelu obok, obserwował z mieszanymi uczuciami podziwu i smutku, jak Sofia z wielką czułością zajmowała się swoim synem. Lukas, prawie już śpiący, wtulił się w ramiona Sofii, która kołysała go delikatnie. Chłopiec mruczał coś cicho, a Sofia odpowiadała łagodnym, pełnym miłości i spokoju głosem. Alex poczuł ścisk w sercu, widząc tę scenę. Było oczywiste, że Sofia robi wszystko, co w jej mocy, aby dać Lukasowi jak najwięcej komfortu i bezpieczeństwa, mimo trudnych okoliczności, z jakimi się borykali. Gdy Sofia układała Lukasa na kanapie, przykrywając go jednym z koców, które dał jej Alex, nie mógł on powstrzymać myśli o swoim własnym dzieciństwie. Przypomniał sobie swoją matkę, która również z taką samą troską się nim zajmowała. Nostalgia i melancholia wypełniły jego serce, ale widok Sofii i Lukasa w jego domu przyniósł mu także uczucie spokoju. Sofia, zauważając, że Alex jest pogrążony w myślach, uśmiechnęła się nieśmiało. On jest taki zmęczony, powiedziała, próbując przerwać ciszę. Ostatni miesiąc był dla nas bardzo trudny. Alex skinął głową, rozumiejąc głębię jej słów. Wyobrażam sobie, odpowiedział łagodnie. Ale teraz macie miejsce, gdzie możecie odpocząć, przynajmniej na tę noc. Sofia westchnęła z ulgą, układając się na kanapie obok Lukasa.
Dziękuję, Alex. Nie wiem nawet, jak ci dziękować. To więcej, niż mogliśmy prosić. Nie musisz dziękować, powiedział Alex ponownie. Cieszę się, że mogę pomóc. Możecie zostać tak długo, jak potrzebujecie. Gdy noc postępowała, cisza zapanowała w mieszkaniu. Alex wycofał się do swojego pokoju, ale nie mógł zasnąć. Leżał w łóżku, a myśli krążyły w jego głowie. Widok Sophie opiekującej się Lucasem obudził w nim coś. Może to było poczucie odpowiedzialności, a może ludzka więź, którą stracił w ostatnich czasach. Wstał z łóżka i ponownie udał się do salonu. Tam znalazł Sofię już śpiącą obok Lucasa, oboje spokojnie oddychających. Scena była tak spokojna, że Alex poczuł ścisk w gardle. Wziął kolejny koc i ostrożnie przykrył Sofię, starając się jej nie obudzić. Siedząc na fotelu, Alex obserwował ich śpiących. Uczucie, że ktoś jest w domu, że nie jest już sam, było pokrzepiające. Zastanawiał się, jak wyglądało życie Sofii przed tym wszystkim, jakie miała marzenia i jak mógłby jej pomóc odbudować życie. Zegar na ścianie cicho odmierzał godziny, ale Alex nie mógł się ruszyć. Siedział tam, rozmyślając o zawirowaniach życia, o tym, jak jeden prosty akt dobroci może zmienić tak wiele. W głębi duszy wiedział, że jego życie też się zmienia. W końcu, czując ciężar dnia na swoich ramionach, Alex wrócił do swojego pokoju. Przed zamknięciem oczu złożył sobie obietnicę. Zrobi wszystko, co w jego mocy, aby pomóc Sophie i Lucasowi stanąć na nogi. I z tą myślą zasnął, po raz pierwszy od długiego czasu czując, że robi coś właściwego. W kolejnych dniach rutyna w domu Alexa zaczęła się zmieniać. Sofia i Lucas szybko przystosowali się do małego mieszkania, wnosząc nową energię do miejsca. Alex, przyzwyczajony do ciszy i samotności, teraz był otoczony dziecięcymi śmiechami i swobodnymi rozmowami. Jednak spokój nie miał trwać długo. Pewnego popołudnia, gdy Alex był w pracy, Claire, jego była dziewczyna, niespodziewanie pojawiła się w mieszkaniu. Nadal miała kopię klucza, pozostałość z czasów, gdy byli razem. Wchodząc, natychmiast została powitana widokiem, który ją rozwścieczył. Sofia bawiła się w salonie z Lucasem, który śmiał się radośnie. Claire, z szeroko otwartymi oczami, potrzebowała kilku sekund, aby przetrawić scenę. Kim jesteś? Zapytała lodowatym głosem, przerywając zabawę. Sofia, zaskoczona, szybko wstała, trzymając Lucasa w ramionach. Jestem Sofia, odpowiedziała, starając się zachować spokój. A ty, kim jesteś? Jestem Claire. Była dziewczyna Alexa, powiedziała Claire z pogardą, kładąc nacisk na ostatnią część. Co robisz tutaj? Sofia, dostrzegając napięcie, próbowała wyjaśnić. Alex zaoferował nam miejsce do spania na kilka dni. Mieliśmy trudności, a on był na tyle uprzejmy, żeby nam pomóc. Claire zaśmiała się sarkastycznie. Uprzejmy. Zawsze taki był, próbując być bohaterem. Ale to jest śmieszne. Nie może rozwiązać wszystkich problemów świata. Zanim Sofia zdążyła odpowiedzieć, Alex wrócił do domu, natychmiast wyczuwając napięcie w powietrzu. Claire, co tu robisz? Claire odwróciła się do niego, oczy pełne złości. To ja powinnam cię o to zapytać, Alex. Co ty robisz, sprowadzając tę kobietę i jej dziecko do swojego domu? Zwariowałeś. Alex wziął głęboki oddech,
próbując zachować spokój. Pomagam komuś, kto tego potrzebuje. Nie widzę w tym nic złego. Nie widzisz w tym nic złego. Powtórzyła Claire, jej głos się podnosząc. Ledwo potrafisz zadbać o siebie, a teraz chcesz opiekować się obcymi. To nie ma sensu, Alex. Popełniasz wielki błąd. Alex, czując, że traci cierpliwość, odpowiedział stanowczo. Claire, to moje życie i moja decyzja. Jeśli tego nie rozumiesz, to nie ma już o czym rozmawiać. Claire, wściekła i czując się odrzucona, zrobiła krok do tyłu. Wiesz, Alex, teraz widzę, dlaczego się rozstaliśmy. Zawsze byłeś taki naiwny, myśląc, że możesz wszystkich uratować. Ale ludzie się nie zmieniają i znowu się zranisz. Z tymi słowami Claire odwróciła się i wyszła, trzaskając drzwiami za sobą. Alex stał tam w milczeniu, próbując przetrawić wybuch. Sofia, trzymając Lukasa, podeszła do niego. Bardzo mi przykro, Alex. Nie chciałam powodować problemów. Alex pokręcił głową. To nie twoja wina, Sofia. Claire zawsze taka była, tylko nigdy nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo. Teraz widzę rzeczy wyraźniej. I nie pozwolę, żeby powstrzymała mnie od robienia tego, co słuszne. Sofia spojrzała na niego z wdzięcznością. Dziękuję, Alex. Za wszystko. Nie wiem, co byśmy bez ciebie zrobili. Alex uśmiechnął się, czując się jeszcze bardziej zdeterminowany. Jesteśmy w tym razem, Sofia. Przejdziemy przez tę sytuację wspólnie. Z biegiem dni, Alex i Sofia zaczęli lepiej się poznawać, budując niespodziewane więzi. Noce były szczególnie sprzyjające tym rozmowom. Po tym jak Lukas zasypiał, oboje siadywali w salonie i rozmawiali godzinami. Pewnej nocy, po położeniu Lukasa spać, Sofia dołączyła do Alexa w kuchni. Przygotowywał herbatę i zaprosił ją, aby usiadła. Lubisz herbatę rumiankową? Zapytał z ciepłym uśmiechem. Sofia skinęła głową. Tak, uwielbiam. Jest kojąca. Gdy herbata się parzyła, Alex spojrzał na Sofię, odczuwając narastającą ciekawość wobec jej historii. Więc, Sofia, opowiedz mi trochę więcej o sobie. Jak znalazłaś się w tej sytuacji? Sofia wzięła głęboki oddech, zanim zaczęła. Dorastałam w małej wiosce. Moi rodzice zmarli, gdy byłam młoda, a wychowywała mnie babcia. Po ukończeniu szkoły średniej przeprowadziłam się do miasta w poszukiwaniu lepszych możliwości. Poznałam ojca Lukasa i na początku wszystko wydawało się idealne. Ale gdy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, on po prostu zniknął. Alex poczuł falę empatii i gniewu na myśl o tym, co Sofia przeszła. Musiało być bardzo ciężko. Skinęła głową, jej oczy zaszkliły się łzami. Było, ale wiedziałam, że muszę być silna dla Lukasa. Próbowałam wszystkiego, żeby utrzymać stabilność, ale sprawy wymknęły się spod kontroli. Straciłam pracę, a w końcu dom. To wtedy zaczęliśmy żyć na ulicy. Alex podał Sofii filiżankę herbaty i usiadł obok niej. Bardzo mi przykro z powodu tego wszystkiego. Nikt nie powinien przez to przechodzić. Sofia uśmiechnęła się smutno. Życie jest nieprzewidywalne, ale jestem wdzięczna, że spotkaliśmy ciebie. Dałeś nam odrobinę nadziei, gdy wszystko wydawało się stracone. Rozmowa przeszła na Alexa.
Sofia zapytała o jego życie, a on zaczął dzielić się swoimi doświadczeniami. Dorastałem tutaj, w mieście. Moi rodzice zawsze byli bardzo zajęci pracą, więc od małego musiałem sobie radzić sam. Claire i ja byliśmy razem przez kilka lat, ale to nie wyszło. Myślę, że nigdy tak naprawdę nie byłem z nią szczęśliwy, ale zdałem sobie z tego sprawę dopiero po rozstaniu. Sofia spojrzała na Alexa, widząc w jego oczach wrażliwość. A co cię uszczęśliwia, Alex? Zastanowił się przez chwilę, zanim odpowiedział. Myślę, że to pomaganie innym. Zawsze lubiłem robić różnice w życiu ludzi, nawet jeśli to małe rzeczy. Widok ciebie i Lukasa tutaj, wiedząc, że jesteście bezpieczni, daje mi poczucie celu, którego dawno nie czułem. Sofia uśmiechnęła się, czując rosnącą między nimi więź. Masz dobre serce, Alex. Rzadko można spotkać kogoś, kto jest gotów tak pomagać. Dni przerodziły się w tygodnie, a każda rozmowa pogłębiała więź między Alexem a Sofią. Dzielili się śmiechem, wspomnieniami, a nawet łzami. Sofia mówiła o swoich marzeniach na przyszłość, o tym, jak chciałaby zapewnić Łukasowi lepsze życie. Alex z kolei opowiadał o swoich ambicjach i własnych niepewnościach co do przyszłości. Pewnej nocy, patrząc na gwiazdy przez okno, Alex powiedział cicho: wiesz, Sofia, czasami myślę, że rzeczy dzieją się z jakiegoś powodu. Może nasze drogi się skrzyżowały, bo potrzebowaliśmy siebie nawzajem. Sofia spojrzała na niego, czując ciepło w sercu. Może masz rację, Alex. I jestem za to wdzięczna. I tak, podczas gdy Lukas spokojnie spał w pokoju obok, Alex i Sofia kontynuowali rozmowę, wzmacniając więź, która szybko stawała się fundamentem czegoś bardzo wyjątkowego. Z rosnącym więzią między Alexem a Sofią, Alex zaczął szukać sposobów, aby zapewnić Sofii i Łukasowi bezpieczne miejsce do życia. Jednak wyzwania pojawiły się szybko, testując jego determinację i cierpliwość. Pierwszą przeszkodą było znalezienie stabilnej pracy dla Sofii. Pomimo jej umiejętności i doświadczenia, rynek pracy był trudny. Alex poświęcał godziny po pracy, aby pomóc Sofii w przygotowaniu CV i składaniu aplikacji. Spędzali noce, przeglądając oferty pracy, ćwicząc rozmowy kwalifikacyjne i szukając każdej możliwości, która mogłaby zapewnić lepszą przyszłość Sofii i Łukasowi. Uda się, Sofia. Musimy tylko dalej próbować, mówił Alex, starając się podtrzymać jej na duchu. Ale przy każdej odmowie trudno było nie czuć narastającej frustracji. Sofia, mimo swojej siły, również odczuwała ciężar sytuacji. Chcę tylko móc utrzymać mojego syna, Alex. Czy to za dużo? Równocześnie Alex musiał stawić czoła dezaprobatom niektórych osób w swoim otoczeniu. Koledzy z pracy i przyjaciele kwestionowali jego decyzje. Naprawdę myślisz, że możesz coś zmienić? To bardzo ryzykowne, mówili niektórzy. Alex jednak postanowił, że negatywne opinie nie wpłyną na jego zaangażowanie. Szukając nowego domu, również napotkali komplikacje. Dostępne opcje były drogie, a procesy biurokratyczne często były wolne i zniechęcające. Alex spędzał weekendy na oglądaniu mieszkań i małych domów, zawsze z Sofią i Lukasem u boku. Podczas jednej z tych wizyt Sofia skomentowała: to miejsce wydaje się dobre, ale nadal jest poza naszym budżetem. Oprócz praktycznych wyzwań, pojawiły się także przeszkody emocjonalne. Alex odczuwał presję bycia głównym wsparciem dla Sofii i Lukasa,
co czasami go wyczerpywało. Były momenty, kiedy zastanawiał się, czy naprawdę pomaga, czy tylko tworzy więcej problemów dla siebie. Znajdował się w konflikcie między własnymi marzeniami a odpowiedzialnością, którą przyjął. Czy robię właściwą rzecz? Wyznał bliskiemu przyjacielowi. A jeśli nie znajdę dla nich rozwiązania? Wśród tych wyzwań, Claire, jego była dziewczyna, nadal była niewygodną obecnością. Pojawiała się sporadycznie, krytykując jego wybory i próbując podważyć jego pewność siebie. Łudzisz się, Alex. To nie jest twoja odpowiedzialność, nalegała. Ale Alex, pomimo wątpliwości, nie mógł zignorować poczucia, że jest na właściwej drodze. Jednym z najtrudniejszych momentów było, gdy Lucas zachorował. Wysoka gorączka osłabiła i przestraszyła chłopca, co wprawiło Sofię w panikę. Alex pośpieszył, aby zabrać ich do szpitala, gdzie spędzili godziny w napięciu, czekając na pomoc. Będzie dobrze, Sofia. Jesteśmy tu z nim, powtarzał Alex, próbując uspokoić Sofię i siebie samego. Widok chorego i bezbronnego Lucasa był brutalnym przypomnieniem o kruchości ich sytuacji. Pomimo wszystkiego, Alex i Sofia znajdowali małe zwycięstwa, które motywowały ich do dalszej walki. Solidarność sąsiadów, którzy oferowali pomoc, życzliwość niektórych napotkanych osób i sama wytrzymałość Lucasa, który mimo choroby potrafił się uśmiechać. Uda nam się, mówił Alex, bardziej, żeby przekonać samego siebie niż uspokoić Sofię. I z każdym pokonanym przeszkodą, choćby najmniejszą, więź między nimi się umacniała, dając im niezbędną siłę do stawienia czoła kolejnym wyzwaniom, które miały nadejść. Rutyna Alexa stawała się coraz bardziej wymagająca, gdy balansował pracą i stałym wsparciem dla Sofii i Lucasa. Presja rosła, a on wiedział, że konieczne będzie większe poświęcenie, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i przyszłość. To wtedy Alex stanął przed jednym z najtrudniejszych momentów w swoim życiu. Pewnego popołudnia Alex odebrał telefon z pracy. Alex, potrzebujemy cię do ważnego projektu za granicą, powiedział jego szef. Ta propozycja była znaczącym awansem w karierze Alexa, czymś, nad czym pracował ciężko przez wiele lat. Jednak oferta oznaczała spędzenie miesięcy poza krajem, z dala od Sofii i Lucasa. Tej nocy Alex siedział samotnie w salonie, rozważając ofertę. Wiedział, że awans zapewni stabilność finansową nie tylko jemu, ale także mógłby pomóc Sofii i Lucasowi na dłuższą metę. Jednak długotrwała nieobecność oznaczała pozostawienie ich bez codziennego wsparcia w krytycznym momencie. Sofia, zauważając niepokój Alexa, usiadła obok niego. Co się stało, Alex? Wyglądasz na zmartwionego. Wahał się, zanim opowiedział jej o ofercie. Dostałem propozycję pracy za granicą. To wielka szansa, ale oznacza to bycie z dala przez miesiące. Sofia milczała przez chwilę, przetwarzając informacje. To dla ciebie ważne, Alex. Nie chcę być przeszkodą w twoim życiu. Alex chwycił Sofię za rękę, czując presję decyzji. Ty i Lucas jesteście dla mnie ważni. Nie mogę po prostu wyjechać i zostawić was samych. W następnych dniach Alex rozważał decyzję. Rozmawiał z przyjaciółmi i rodziną, szukając porad. Wszyscy zgadzali się, że to niepowtarzalna okazja, ale nikt nie rozumiał w pełni głębi jego więzi z Sofią i Lucasem. W końcu, pewnej nocy, Alex zdecydował, że musi porozmawiać ponownie z Sofią. Sofia, zdecydowałem, że odrzucę tę ofertę. Potrzebujecie mnie tutaj.
Sofia, z łzami w oczach, przytuliła Alexa. Nie musisz poświęcać swojego życia dla nas, Alex. Możemy znaleźć sposób, aby to zadziałało. Alex pokręcił głową. Nie chodzi o poświęcenie. Chodzi o zrobienie tego, co słuszne. Nie mógłbym się skupić, wiedząc, że jesteście tu sami. Decyzja Alexa przyniosła chwilową ulgę, ale także nowe trudności. Bez awansu jego finanse byłyby bardziej napięte. Wiedział, że będzie musiał pracować jeszcze ciężej, aby zapewnić Sofii i Łucasowi bezpieczne miejsce do życia. Pomimo niepewności, Alex odczuwał wewnętrzny spokój z powodu podjętej decyzji. Wiedział, że robi to, co słuszne, nawet jeśli oznaczało to odłożenie na później własnych marzeń. Stawimy temu czoła razem, Sofia, obiecał. W następnych dniach Alex podwoił swoje wysiłki, aby pomóc Sofii znaleźć pracę i stałe miejsce zamieszkania. Wykorzystał wszystkie swoje kontakty i zasoby, zdeterminowany, aby zapewnić im lepszą przyszłość. Każdy mały postęp, każdy uśmiech Lukasa, każdy moment wdzięczności ze strony Sofii umacniał jego decyzję. Poświęcenie Alexa nie przeszło niezauważone. Sofia, widząc, ile jest gotów dla nich poświęcić, poczuła rosnący podziw i wdzięczność. Zobowiązała się do zrobienia swojej części, zdeterminowana znaleźć pracę i przyczynić się do nowego życia, które razem budowali. I tak, pomimo wyzwań, Alex i Sofia szli naprzód, bardziej zjednoczeni i zdeterminowani niż kiedykolwiek. Trudna decyzja Alexa nie tylko zmieniła ich życie, ale także wzmocniła więź, która stawała się coraz silniejsza i bardziej znacząca. Alex był siedzący na werandzie, patrząc w gwiazdy. Była to spokojna noc, ale jego serce było niespokojne. Odkąd on i Sofia zaczęli mieszkać razem, wiele się zmieniło. Wiedział, że Sofia nosiła w sobie tajemnice z przeszłości, ale nigdy nie przypuszczał, jaki wpływ jedna z nich będzie miała na ich życie. Sofia zawsze była zamknięta na temat swojego dzieciństwa. Chociaż mówiła o swoich rodzicach i nastoletnich latach, istniał pewien mroczny okres, o którym unikała wspominania. Alex szanował jej prywatność, ale ciekawość go gryzła. Podczas jednej szczerej rozmowy, Sofia w końcu postanowiła otworzyć swoje serce. Alex, muszę ci coś powiedzieć, zaczęła Sofia, patrząc w dół. Nie zostałam wychowana tylko przez moich rodziców. Był czas, kiedy mieszkałam z dziadkami, ale nie była to moja decyzja. Alex zachęcił ją do kontynuowania, czując, że zbliża się do odkrycia czegoś ważnego. Sofia głęboko odetchnęła, zanim kontynuowała. Moich rodziców dotknęło wiele problemów, gdy byłam mała. Moja mama zachorowała, a mój ojciec zawsze był zajęty pracą. Postanowili, że będzie lepiej, jeśli zamieszkam u moich dziadków, dopóki rzeczy się nie poprawią. Ale nigdy się to nie stało. Zrobiła przerwę, zbierając siły do dalszego opowiadania. Moje dziadki byli dobrzy, ale bardzo tradycyjni. Uważali, że powinnam iść ścieżką, którą ja nie chciałam podążać. Zawsze mnie naciskali, żebym była kimś, kim nie chciałam być. To był trudny czas, ale nauczyłam się wiele o sobie. Kiedy wróciłam, żeby mieszkać z moimi rodzicami, byłam już inną osobą. Alex poczuł ścisk w sercu. Wiedział, że Sofia przeżyła trudne chwile, ale nie wyobrażał sobie, jak głęboko zaszły jej doświadczenia. Dlaczego nigdy mi o tym nie powiedziałaś? Zapytał cicho. Bo myślałam, że to już jest przeszłość.
Coś, z czym się uporałam, odpowiedziała Sofia. Ale teraz rozumiem, że te doświadczenia ukształtowały mnie taką, jaka jestem teraz. Jeśli mamy budować wspólną przyszłość, musisz poznać każdy kawałek mnie, nawet te najbardziej bolesne. Alex złapał dłoń Sofii, czując jej ból i siłę przez dotyk. Dziękuję za to, że zaufałaś mi tym kawałkiem twojego życia. Kocham cię jeszcze bardziej za to. To tylko nas wzmacnia. To odkrycie przyniosło nową głębię do ich związku. Alex teraz lepiej rozumiał niektóre reakcje Sofii, jej niepewności i jej siłę. To nie tylko zbliżyło ich, ale także dało Alexowi nową perspektywę na to, co oznacza prawdziwe wspieranie i kochanie kogoś. W następnych dniach rozmawiali więcej o przeszłości Sofii. Alex dzielił się historiami ze swojego dzieciństwa, tworząc jeszcze głębszą więź między nimi. Lucas, obserwujący wszystko z dziecięcą ciekawością, zaczął również zadawać pytania, co prowadziło do wzruszających i pouczających rozmów o rodzinie i odporności. Odkrycie Sofii było punktem zwrotnym. To nie było tylko opowieścią z przeszłości, ale ważnym elementem układanki ich życia. I dzieląc się tymi elementami, Alex i Sofia zrozumieli, że budują coś pięknego i trwałego razem, co żaden sekret ani ból przeszłości nie może zachwiać. Wiosna nadeszła, przynosząc ze sobą odświeżający powiew. Drzewa zakwitły, a śpiew ptaków stał się nieustającą melodią nadziei. Alex, Sofia i Lucas zaczęli cieszyć się małymi rzeczami życia, tworząc harmonijną rutynę pełną miłości. Już o poranku dom wypełniał się aromatem świeżo parzonej kawy i zaraźliwym śmiechem Lucasa. Poranki stały się rytuałem jedności. Alex przygotowywał śniadanie, podczas gdy Sofia czesała Lucasa, który z entuzjazmem opowiadał o swoich nocnych marzeniach. To proste dzielenie się pierwszym posiłkiem stało się symbolem nowego początku, które budowali. W weekendy zwiedzali razem miasto. Spacery po parku, pikniki nad jeziorem i wizyty w lokalnym muzeum stały się ich codziennością. Alex i Sofia uwielbiali obserwować ciekawość w oczach Lucasa, który pochłaniał każde nowe doświadczenie z niesamowitym entuzjazmem. Pewnego specjalnego dnia, spacerując, natknęli się na kiermasz adopcji zwierząt i po wielu namowach Lucasa zaadoptowali szczeniaczka, którego natychmiast nazwał Max. Max przyniósł jeszcze więcej radości rodzinie, stając się wiernym towarzyszem i symbolem nowego życia, które razem budowali. Wieczory były równie wyjątkowe. Po długim dniu zbierali się w salonie, by oglądać filmy lub czytać Lucasowi bajki. Czytanie baśni stało się świętym momentem, kiedy wyobraźnia Lucasa wzlatywała wysoko, słuchając jak Sofia ożywiała postacie swoim łagodnym głosem. Alex uwielbiał obserwować tę scenę, czując ciepło w sercu. To w tych chwilach zdawał sobie sprawę z ogromu szczęścia, jakie razem osiągnęli. Sofia i Alex znaleźli też czas na siebie. Po położeniu Lucasa spać, często siadali na werandzie, pod miękkim blaskiem gwiazd i rozmawiali o swoim dniu. Te nocne rozmowy stały się filarem ich związku, gdzie mogli dzielić się nadziejami, obawami i marzeniami. Sofia ujawniała swoje aspiracje, podczas gdy Alex opowiadał o swoich ambicjach i planach na zapewnienie lepszej przyszłości dla rodziny. Budowanie wspólnego życia wymagało także praktycznych decyzji. Alex awansował w pracy, co przyniosło ulgę finansową i nowe możliwości. Sofia natomiast znalazła pracę w lokalnej szkole, gdzie mogła pracować z dziećmi, co zawsze ją pasjonowało. Zaczęli oszczędzać na zakup większego domu, gdzie Lucas miałby swój własny pokój, a Max podwórko do swobodnego biegania.
Wyzwania, chociaż obecne, były pokonywane dzięki jedności. Były trudne momenty, jak adaptacja Lukasa w nowej szkole czy dostosowanie się Sofii w pracy. Ale każda pokonana przeszkoda wzmacniała więź między nimi. Wzajemne wsparcie i otwarta komunikacja stały się fundamentem tego nowego życia, zapewniając bezpieczne i pełne miłości środowisko dla wszystkich. Wyjątkowym momentem był czas, gdy Alex, Sofia i Lukas posadzili drzewo w ogrodzie swojego domu. Drzewo, symbol wzrostu i odnowy, reprezentowało nadzieję i zaangażowanie, jakie mieli dla siebie nawzajem. Lukas pomagał kopać dziurę, podczas gdy Alex i Sofia ostrożnie sądzili sadzonkę w ziemi. To drzewo urośnie silne, tak jak my, powiedziała Sofia, uśmiechając się pełna obietnicy. Ten nowy etap życia przyniósł poczucie spokoju i spełnienia. Każdy uśmiech Lukasa, każdy czuły dotyk między Aleksem a Sofią, każda mała codzienna zdobycz przyczyniły się do wyczucia namacalnego szczęścia. Życie, ze swoimi prostotami i złożonościami, stało się płótnem, na którym razem malowali przyszłość pełną miłości i nadziei. Lato przyniosło długie i słoneczne dni, pełne śmiechu i zabaw. Alex, Sofia i Lukas byli bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek wcześniej, ciesząc się każdą chwilą razem. Jednak spokój tego nowego życia został zachwiany przez nieoczekiwane pojawienie się Clary, byłej dziewczyny Alexa, która nagle się pojawiła, przynosząc ze sobą wspomnienia i konflikty. Wszystko zaczęło się od wiadomości na telefonie Alexa. Był w pracy, gdy telefon zadrżał, pokazując znany, ale dawno zapomniany numer. Cześć Alex, to Claire. Musimy porozmawiać. Alex poczuł dreszcz na swojej karku. Wiedział, że odpowiedź na tę wiadomość może otworzyć drzwi, które były długo zamknięte, ale ciekawość i poczucie odpowiedzialności skłoniły go do umówienia się na spotkanie. Spotkali się w dyskretnym kawiarnianym zakątku miasta. Claire siedziała przy stole, wyglądając tak znajomo, a jednocześnie tak odległo. Kiedy Alex się zbliżył, uśmiechnęła się, uśmiech, który już dobrze znał. Cześć, Alex. Dawno się nie widzieliśmy, powiedziała łagodnie. Claire, czego chcesz? Alex był bezpośredni, bez owijania w bawełnę. Nie chciał przedłużać tego spotkania dłużej niż to konieczne. Ja popełniłam wiele błędów, Alex, zaczęła Claire, jej oczy pokazującą wrażliwość, której nie pamiętał. Zdałam sobie sprawę, że wciąż cię kocham i chcę spróbować ponownie. Wiem, że poszliśmy każde swoją drogą, ale myślę, że nadal mamy coś szczególnego. Alex głęboko odetchnął. Wiedział, że musi być jasny i stanowczy. Claire, doceniam twoją szczerość, ale teraz jestem z Sofią. Budujemy razem życie z jej synem, Lukasem. Poszedłem naprzód i ty też powinnaś. Claire nie przyjęła odpowiedzi łatwo. Zaczęła częściej pojawiać się w miejscach, gdzie Alex bywał. Wysyłała wiadomości, dzwoniła i nawet pojawiła się raz na jego progu, prosząc o rozmowę. Sofia zaczęła zauważać rosnące napięcie u Alexa, co ją niepokoiło. Pewnej nocy, gdy Lukas poszedł spać, Sofia wreszcie skonfrontowała się z Alexem. Alex, co się dzieje? Ostatnio jesteś taki dziwny. Alex wiedział, że nie może już dłużej ukrywać prawdy. Sofia, Claire wróciła. Chcę wznowić nasz związek. Próbuję trzymać ją na dystans, ale wydaje się, że nie rozumie, że ja już poszedłem dalej. Wyraz twarzy Sofii zmienił się z troski na determinację. Musimy rozwiązać to razem, Alex.
Nie pozwólmy, by zniszczyła to, co budujemy. W kolejnych dniach obecność Clary była ciągłym cieniem. Wysłała list do Alexa, długi list, w którym przelewała swoje uczucia i wspomnienia z przeszłości. Sofia przeczytała list razem z Alexem, co wprowadziło nowe napięcie między nimi. Claire próbowała wkraczać w ich życie, co wpływało na spokój, który osiągnęli. Claire nie dawała za wygraną. Zaczęła pojawiać się w szkole Lucasa, próbując zyskać zaufanie chłopca. Sofia była wściekła, gdy się o tym dowiedziała. Przekracza wszelkie granice, Alex! Musimy coś z tym zrobić. Alex wiedział, że Sofia ma rację. Umówił się na ostatnie spotkanie z Clary, tym razem na publicznym miejscu, z Sofią u swojego boku. Kiedy Claire przybyła i zobaczyła Sofię, wyraźnie się zakłopotana. Claire, musisz zrozumieć jedno na zawsze, powiedział Alex, mocno trzymając za rękę Sofię. Jestem zobowiązany do Sofii i Lucasa. Oni są teraz moją rodziną. Budujemy wspólną przyszłość i nic z przeszłości nie zmieni tego. Proszę, przestań nas szukać. Musisz iść dalej, tak jak ja to zrobiłem. Claire spojrzała na Sofię, a potem na Alexa, jej oczy pełne łez. Chciałam tylko drugiej szansy. Wszyscy zasługujemy na drugą szansę, powiedziała spokojnie Sofia. Ale czasami druga szansa nie jest z tą samą osobą. Życzymy ci, byś znalazła swoje szczęście, ale ono nie jest tutaj, z nami. Z tym Claire wreszcie wydawała się zrozumieć. Skinęła głową, wciąż z łzami w oczach, i oddaliła się. Alex i Sofia patrzyli, jak Claire znika w oddali, mając nadzieję, że to będzie ostatni raz, gdy ich życie zostanie zakłócone przez duchy przeszłości. Epizod z Clarą zostawił ślady, ale także wzmocnił więź między Alexem a Sofią. Stawiali czoła wspólnie burzy i wyszli z niej silniejsi. Claire była testem ich jedności, a teraz, bardziej niż kiedykolwiek, byli zdeterminowani chronić to, co zbudowali. Następne tygodnie po ostatnim spotkaniu z Clarą były intensywne. Pomimo że obiecała się wycofać, cień jej obecności wciąż wisiał nad Alexem. Napięcie w jego życiu domowym rosło, czuł się podzielony między przeszłością a teraźniejszością. Pewnej nocy, gdy Sofia kładła Lucasa spać, Alex siedział w salonie, pogrążony w myślach. Dźwięk powiadomienia na jego telefonie przywołał go z powrotem do rzeczywistości. To była kolejna wiadomość od Clary. Proszę, Alex, jeszcze jedna rozmowa. Obiecuję, że będzie ostatnia. Wiedział, że odpisanie oznaczałoby nowe kłopoty, ale jej upór zaczynał go już męczyć. Sofia zeszła po schodach i zastała Alexa trzymającego telefon z wyrazem zmartwienia. Kolejna wiadomość od niej? Zapytała Sofia, jej głos spokojny, ale pełen troski. Tak, odpowiedział Alex, wypuszczając ciężkie westchnienie. Nie przestaje, Sofia. Próbuję ją ignorować, ale to nas dotyka. Sofia usiadła obok Alexa i wzięła go za rękę. Alex, musimy podjąć decyzję. To nie może trwać. To cię pochłania i, co za tym idzie, wpływa na nas wszystkich. Alex wiedział, że Sofia ma rację, ale decyzja nie była łatwa. Claire była ważnym rozdziałem jego życia, przeszłością, którą sądził, że przekroczył. Jednak jej upór przywoływał wszystko z powrotem, tworząc emocjonalne zamieszanie, którego nie mógł rozwiązać sam. W następnych dniach presja się zwiększała. Claire pojawiła się w pracy Alexa, powodując skandal,
który zbił jego kolegów z pracy z tropu i wzbudził ich ciekawość. Wiedział, że trzeba coś zrobić, ale decyzja wydawała się niemożliwa. Był uwięziony między dwoma życiami, niezdolny do przesunięcia się naprzód. Pewnej nocy, po cichych, napiętych kolacjach, Sofia postanowiła podjąć działanie. Alex, wyjdźmy, tylko my dwaj. Musimy porozmawiać z dala od tego miejsca. Zostawili Lukasa pod opieką zaufanej sąsiadki i udali się na spacer do pobliskiego parku. Siedząc na ławce pod miękkim światłem latarni, Sofia spojrzała na Alexa z determinacją. Kocham cię, Alex, i chcę budować z tobą i z Lukasem życie. Ale nie mogę tak żyć, z ciągłą obecnością twojej przeszłości. Musisz wybrać, raz na zawsze. Nie dla nas, ale dla siebie. Alex poczuł ciężar słów Sofii. Wiedział, że ma rację, ale decyzja wydawała się nie do udźwignięcia. Sofia, ja nie wiem, co mam zrobić. Claire jest częścią mojej przeszłości, ale nie daje mi przejść dalej. Więc może czas podjąć ostateczne działanie, powiedziała Sofia, głos stanowczy, ale pełen miłości. Bądź szczery ze sobą i z nią. Powiedz jej, że to koniec, naprawdę. A jeśli nie zaakceptuje, to będziesz musiał podjąć kroki prawne. Nie możemy żyć w tej niepewności. Następnego dnia Alex podjął decyzję, że spotka się z Klarą ostatni raz. Umówił się na spotkanie w miejscu publicznym, zdecydowany na zakończenie tej sytuacji raz na zawsze. Kiedy Claire przybyła, zrozumiał, że wciąż pokłada w nim nadzieję, co czyniło wszystko jeszcze bardziej bolesnym. Claire, przyszedłem tu, by to wszystko zakończyć raz na zawsze, zaczął Alex, głos stanowczy. Teraz jestem z Sofią i Lukasem. Oni są moją rodziną, moją teraźniejszością i przyszłością. Musisz to uszanować i pozwolić nam iść dalej. Claire próbowała się sprzeciwić, ale Alex był nieugięty. Więc wiem, że mieliśmy ważne chwile, ale to się skończyło. Jeśli będziesz mnie dalej szukać, będę musiał podjąć kroki prawne. Proszę, Claire, idź dalej. Znajdź swoje własne szczęście. Claire wreszcie zrozumiała. Ze łzami w oczach odsunęła się, zostawiając Alexa z uczuciem ulgi zmieszanym z żalem. Wiedział, że podjął właściwą decyzję, ale ból związany z zakończeniem ważnego rozdziału jego życia był nieunikniony. Wróciwszy do domu, Alex zastał Sofię czekającą na niego. Bez słowa przytulił ją mocno, czując, jak wielki ciężar spada z jego ramion. To koniec, powiedział cicho. Wybrałem ciebie, Sofio. Wybrałem nasze życie, naszą rodzinę. Sofia uśmiechnęła się, oczy lśniące łzami ulgi i szczęścia. Przezwyciężymy to razem, Alex. Będziemy budować nasze życie bez cieni przeszłości. Od tamtej chwili Alex, Sofia i Lukas zaczęli odbudowywać pokój, który został zakłócony. Decyzja Alexa nie tylko wzmocniła ich więź, ale także odnowiła nadzieję, że razem mogą pokonać każde wyzwanie, które życie postawi przed nimi. Z podjęciem ostatecznej decyzji i wreszcie, gdy Claire była już poza jego życiem, Alex poczuł mieszankę ulgi i smutku. To było jak zamknięcie drzwi do pokoju, które przez zbyt długi czas trzymał otwarte. Teraz musiał skupić się na teraźniejszości i przyszłości, obok Sofii i Lukasa. Pierwsze dni po ostatecznym zerwaniu z Klarą były trudne. Alex często łapał się na tym, że pogrążał się w myślach, ożywiając wspomnienia i kwestionując swoje decyzje.
Sofia zauważyła emocjonalne burze, przez które przechodził, i z wielką cierpliwością i miłością postanowiła pomóc mu przejść przez ten okres. Zacznijmy spacerować razem każdego ranka, zaproponowała pewnego wieczoru Sofia. Myślę, że pomoże nam to uporządkować myśli i zacząć dzień w bardziej pozytywny sposób. Alex się zgodził, rozpoznając, że potrzebuje czegoś, co go rozproszy i jednocześnie wzmocni więź z Sofią. Poranne spacery stały się ważnym rytuałem. Przechodzili przez parkowe alejki, dzieląc się historiami, marzeniami i planami. Przy każdym kroku Alex czuł się bliżej Sofii, bardziej zdeterminowany, by zostawić przeszłość za sobą i inwestować w życie, które budowali razem. Pewnego popołudnia, bawiąc się z Lucasem na podwórku, Alex miał moment olśnienia. Lucas śmiał się beztrosko, goniąc Maxa, ich przygarniętego psiaka. Patrząc na tę scenę, Alex zrozumiał, że miłość i szczęście były tuż obok niego, w teraźniejszości. To było proste życie, ale pełne znaczenia i radości. Zdecydowani wzmocnić jeszcze bardziej swoje relacje, Alex i Sofia zdecydowali się na terapię par. Terapeuta pomógł im zgłębić swoje emocje, zrozumieć wpływ przeszłości i opracować strategię budowania solidnej przyszłości. Alex wyraził swoje poczucie winy i żalu, podczas gdy Sofia wyraziła swoje niepewności i nadzieje. Terapia była bezpiecznym miejscem, gdzie mogli się całkowicie otworzyć, bez oceniania, i znaleźć sposób na wspólne dorastanie. Jednym z ćwiczeń zaproponowanych przez terapeutę było napisanie listów. Alex napisał list do Clary, który nigdy nie wysłał, wyrażając wszystkie swoje uczucia. Wypowiedział się o dobrych chwilach, zawodach i ostatecznej potrzebie pójścia naprzód. Ten list był dla niego ważnym punktem zwrotnym, pozwalającym mu wyrazić swoje uczucia i symbolicznie zamknąć ten rozdział. Jednak inny list był skierowany do Sofii. Alex napisał o swojej miłości, wdzięczności i zobowiązaniu wobec niej i Lucasa. Przeczytał list Sofii podczas jednej z sesji terapii, a jego słowa głęboko poruszyły jej serce. Wybrałem ciebie, Sofio, bo jesteś moją partnerką, moją miłością, moją rodziną. Chcę budować z tobą i z Lucasem przyszłość pełną miłości i szczęścia, powiedział Alex, wzruszony. Oprócz spacerów i terapii, Alex postanowił poświęcić więcej czasu na hobby, które pomagały mu się zrelaksować i ponownie połączyć ze sobą. Zaczął malować, co zawsze chciał robić, ale nigdy nie miał na to czasu. Malowanie stało się jego formą wyrazu i sposobem na odnalezienie wewnętrznego spokoju. Sofia i Lucas często dołączali do niego, uczyniając sesje malowania momentami zabawy i rodzinnego tworzenia. Zmiany nie kończyły się na tym. Alex zdecydował się również zmienić pracę, szukając środowiska, które nie było ciągle nawiedzane wspomnieniami o Clars. Znalazł nowe miejsce pracy, gdzie czuł się bardziej doceniany i zmotywowany. Nowa praca przyniosła odnowienie energii i celu, przyczyniając się do jego ogólnego samopoczucia. Przez kolejne miesiące Alex czuł się coraz lżejszy, bardziej związany z Sofią i Lucasa i bardziej pewny swojej decyzji. Nauczył się cenić proste chwile i budować życie oparte na miłości i uczciwości. Cienie przeszłości zaczęły znikać, ustępując miejsca odnowionej światłości, która oświetlała mu drogę. Aby uczcić ten nowy etap, Alex i Sofia postanowili o swoje przysięgi małżeńskie, w małej ceremonii w ogrodzie ich domu, przy obecności Lucasa i kilku bliskich przyjaciół. Pod światło zachodzącego słońca wymienili obietnice miłości i lojalności, potwierdzając swoje zobowiązanie do budowania wspólnego życia. Jesteśmy gotowi na przyszłość, powiedziała Sofia, trzymając dłoń Alexa,
gdy Lukas biegał wokół nich, śmiejąc się. Razem możemy stawić czoło wszystkiemu. Alex uśmiechnął się, czując prawdziwe i głębokie szczęście. Tak, jesteśmy gotowi. I nie mógłbym prosić o lepszą rodzinę do budowania tego przyszłości. Z przeszłością wreszcie za sobą, Alex objął teraźniejszość i przyszłość z Sofią i Lukasa, zdecydowany, by żyć każdym dniem z miłością, wdzięcznością i nadzieją. Z przeszłością ostatecznie za sobą, Alex, Sofia i Lukas rozpoczęli skupiać się na budowaniu wspólnej przyszłości, pełnej miłości, bezpieczeństwa i wspólnych marzeń. Następne miesiące były gesto skłonne zmianami i konkretnymi krokami w kierunku nowego, obiecującego życia. Pierwszą wielką decyzją było znalezienie nowego domu. Aktualne miejsce było przytulne, ale marzyli o większej przestrzeni, zwłaszcza dla Lukasa i Maxa, by mogli swobodnie się bawić. Spędzili kilka tygodni na zwiedzaniu nieruchomości, zanim znaleźli idealny dom, przestronne mieszkanie z dużym ogrodem, usytuowane w spokojnej i przyjaznej dzielnicy. Przeprowadzka była emocjonująca. Alex i Sofia zaangażowali Lukasa we wszystkie procesy, od wyboru kolorów ścian po decyzję, gdzie ustawić meble. Widok szczęścia w oczach Lukasa, kiedy biegał po nowym ogrodzie, sprawił, że cały wysiłek opłacił się. Max również zatwierdził nowe miejsce, biegając i odkrywając każdy zakątek nowej przestrzeni. Aby uczcić ten nowy etap, postanowili zorganizować grilla otwarcia, zapraszając przyjaciół i rodzinę, aby świętować razem. Dom napełnił się śmiechem, żywymi rozmowami i radosnym dźwiękiem dzieci bawiących się. To był wieczór, który symbolizował początek nowej podróży dla rodziny. W życiu zawodowym Alex zdecydował się pójść o krok dalej. Dzięki zebranej w swojej karierze wiedzy i pragnieniu większej elastyczności w spędzaniu czasu z rodziną, postanowił założyć własną firmę. Z wsparciem Sofii, która bezgranicznie wierzyła w jego umiejętności, założył małą firmę konsultingową. Pierwsze miesiące były pełne wyzwań, ale wolność zarządzania własnym czasem i satysfakcja z budowania czegoś własnego przyniosły nową energię dla Alexa. Sofia z kolei odnalazła spełnienie w swojej pracy w lokalnej szkole. Praca z dziećmi zawsze była jej pasją i poświęcała się całym sercem, aby mieć wpływ na życie każdego ucznia. Dodatkowo, zdecydowała się na rozpoczęcie studiów podyplomowych z zakresu psychopedagogiki, aby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Wieczory spędzone na nauce były intensywne, ale Alex zawsze był obok, wspierając ją i zachęcając do realizowania jej marzeń. Alex i Sofia ustalili również wspólne cele, które jeszcze bardziej umocniły ich wzajemne zaangażowanie. Jednym z tych celów było stworzenie funduszu edukacyjnego dla Lukasa. Chcieli zapewnić mu wszystkie możliwe szanse na przyszłość. Co miesiąc dokładali część swoich oszczędności do tego funduszu, ciesząc się cichą satysfakcją, że budują coś istotnego dla przyszłości swojego syna. Innym celem było podróżowanie więcej jako rodzina. Postanowili, że co roku będą odbywać wspólną podróż, aby odkrywać nowe miejsca i tworzyć niezapomniane wspomnienia. Pierwsza podróż miała miejsce na plaży, miejsce wybrane przez Lukasa. Dni spędzone na budowaniu zamków z piasku, pływaniu w morzu i odkrywaniu otaczającej natury jeszcze bardziej zacieśniały więzi między nimi. Każdy wspólnie oglądany zachód słońca na plaży dodawał pewności, że są na właściwej drodze. Wieczory spędzane wspólnie również stały się szczególnymi momentami. Stworzyli zwyczaj organizowania cotygodniowych wieczorów tematycznych. Jednego wieczoru mogły to być gry planszowe, innego wspólne gotowanie,
a jeszcze innego filmowe seanse z popcornem i kocami w salonie. Te wieczory nie tylko dostarczały rozrywki, ale również uczyły Lucasa o znaczeniu spędzania jakości czasu z tymi, których się kocha. Poza tym, Alex i Sofia poświęcali czas na wolontariat. Razem zaczęli pomagać w schronisku dla zwierząt, co było dla nich obojga ważną sprawą. Branie Lucasa ze sobą do pomocy zwierzętom uczyło go cennych lekcji empatii i odpowiedzialności. Praca wolontaryjna nie tylko przynosiła korzyść społeczności, ale również wzmacniała wartości rodzinne. Z biegiem czasu Alex i Sofia zdały sobie sprawę, że nie tylko budują przyszłość, ale także intensywnie przeżywają teraźniejszość. Nowy dom, firma Alexa, studia Sofii, oszczędności dla Lucasa i podróże rodzinne były konkretnymi krokami w kierunku lepszego jutra, ale także znaczącymi punktami życia bogatego w miłość i sens. Nowe życie, które budowali, nie było idealne i bez wyzwań, ale było prawdziwe i pełne miłości. Alex i Sofia nauczyli się stawiać czoło problemom razem, otwarcie i uczciwie komunikując się, zawsze mając na uwadze dobro rodziny. Lucas, rosnąc w atmosferze miłości i bezpieczeństwa, kwitł każdego dnia. W cichą noc, gdy Alex i Sofia siedzieli na werandzie, obserwując jak Lucas i Max bawią się w ogrodzie, Alex złapał dłoń Sofii i powiedział: budujemy tu coś niesamowitego. I nie mogę być bardziej szczęśliwy. Sofia uśmiechnęła się, ściskając dłoń Alexa. Budujemy przyszłość razem, opartą na miłości i wzajemnym wsparciu. I to jest to, czego zawsze pragnęłam. Z przeszłością ostatecznie pokonaną, a przyszłością lśniącą przed nimi, Alex, Sofia i Lucas byli gotowi na wszystko, co życie im przyniesie. Razem mieli wszystko, czego potrzebowali, aby być szczęśliwymi i spełnionymi. Słońce zachodziło, rzucając złote światło na nowy dom Alexa, Sofii i Lucasa. Ogród był udekorowany światłami elfów i kolorowymi kwiatami, tworząc magiczną atmosferę. Przyjaciele i rodzina zebrali się, rozmawiali entuzjastycznie, czekając na rozpoczęcie ceremonii. Dziś świętowali coś bardzo wyjątkowego: odnowienie przysiąg Alexa i Sofii oraz oficjalne uznane Lucasa za integralną część rodziny. Pomysł na ceremonię pojawił się spontanicznie, ale miał całkowity sens dla Alexa i Sofii. Chcieli celebrować miłość, przezwyciężenie trudności i nowe życie, które wspólnie budowali. A co najlepsze, Lucas miał odgrywać ważną rolę w tym momencie. Delikatna muzyka zaczęła grać, a wszyscy obrócili się ku początkowi małego, improwizowanego korytarza między krzesłami. Lucas pojawił się pierwszy, ubrany w mały garnitur, trzymając poduszkę z obrączkami. Jego oczy lśniły z podekscytowania i szczęścia. Za nim pojawiła się Sofia, promienna w prostym, ale eleganckim sukienka. Alex, czekając na końcu korytarza, poczuł przyspieszone bicie serca, patrząc na nią. Z Lucasem między nimi, Alex i Sofia wymienili spojrzenia, które przekazywały wszystko, co przeżyli i pokonali razem. Celebrujący, bliski przyjaciel rozpoczął ceremonię słowami o miłości, wytrwałości i rodzinie. Dziś celebrujemy nie tylko związek Alexa i Sofii, ale także jedność rodziny, która wzmocniła się przez wyzwania i radości życia, powiedział celebrant. Lucas, jesteś nieodzowną częścią tej rodziny i jesteśmy tutaj, by to uznać i celebrować. Alex wziął za rękę Sofię i zaczął mówić, jego głos pełen emocji. Sofio, gdy cię poznałem, nie wiedziałem, jak bardzo zmienisz moje życie na lepsze. Przyniosłaś miłość, nadzieję i jasną przyszłość.
Razem pokonywaliśmy wyzwania i budowaliśmy coś pięknego. Obiecuję, że będę cię kochać i wspierać, dziś i zawsze. Sofia, z łzami w oczach, odpowiedziała: Alex, jesteś moją skałą i partnerem we wszystkich przygodach. Dziękuję za każdą chwilę, którą dzieliliśmy i za całą miłość, jaką dajesz Łukasowi i mnie. Obiecuję być przy tobie, w dobrych i złych czasach i budować przyszłość pełną miłości. Następnie celebrant zwrócił się do Lukasa, który był widocznie wzruszony, ale szczęśliwy. Lukas, jesteś sercem tej rodziny. Czy masz coś do powiedzenia? Lukas, z pewnym głosem, powiedział: kocham was, mamusiu i Alex. Dziękuję, że jesteście najlepszą rodziną na świecie. Obiecuję być dobrym synem i zawsze was uszczęśliwiać. Z łzami w oczach Alex i Sofia uklekli, aby być na wysokości oczu Lukasa i mocno go przytulić. Celebrant poprosił wtedy Alexa i Sofię, aby wymienili się obrączkami, symbolizując odnowienie ich przysiąg. Z tymi obrączkami, powiedział celebrant, potwierdzacie swoje zaangażowanie w miłość i jedność. Niech będą one stałym symbolem waszej dzisiejszej przysięgi. Z wymienionymi pierścieniami i odnowionymi przysiągami, celebrant ogłosił: ogłaszam was ponownie zjednoczonymi w miłości. Możecie się pocałować. Alex i Sofia pocałowali się pod aplauzem i okrzykami radości zebranych, podczas gdy Lukas skakał z radości obok nich. Szczęście było wyczuwalne, energia, która zdawała się zarażać wszystkich wokół. Ceremonię zakończyła kolacja na świeżym powietrzu, pełna śmiechu, toastów i dzielonych historii. Później, w tej samej nocy, po tym jak goście odeszli, rodzina zebrała się w ogrodzie, patrząc na gwiazdy. Alex trzymał za rękę Sofię, a Lukas przytulił się między nimi, a Max leżał obok. Cisza była komfortowa, pełna pokoju, którą może zapewnić tylko prawdziwa miłość. Wiesz, powiedział Alex, przerywając ciszę, nie mogłem prosić o lepsze życie. Mamy wszystko, czego potrzebujemy tutaj. Sofia uśmiechnęła się i delikatnie pocałowała Alexa. Jesteśmy dokładnie tam, gdzie powinniśmy być. A co najlepsze, jesteśmy razem. Lukas, prawie zamknięty na sen oczami, szepnął: kocham was, mamusiu i Alex. Jesteśmy najlepszą rodziną na świecie. Z pełnym sercem wdzięczności i miłości, Alex, Sofia i Lukas wiedzieli, że niezależnie od przyszłych wyzwań, zbudowali solidną podstawę miłości i jedności. Razem mogli stawić czoła wszystkiemu, co ich łączyło, było niezniszczalne. I tak, pod blaskiem gwiazd i z sercami splecionymi, nowa rodzina zasnęła, wiedząc, że przyszłość, którą wspólnie budowali, będzie pełna szczęścia, miłości i niezapomnianych chwil.